Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. W poprzednich odcinkach o Krecie, które możecie znaleźć na kanale, pokazywałem Wam przede wszystkim miejsca idealne na ucieczkę od zgiełku i tłumów. Tym razem przyszedł czas na coś zupełnie przeciwnego. Zapraszam Was na relację z jednego z najbardziej zatłoczonych odcinków wybrzeża Krety, czyli przejedziemy około 12-kilometrową trasą z Gerani przez Platanias do Agia Marina i z powrotem, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda oraz czy i kiedy być może ruch zaczyna być zbyt uciążliwy dla rowerzysty. Zapraszam na wspólną przejażdżkę. Wybrzeże na zachód od Hani to pas miejscowości nadmorskich ciągnących się niemal nieprzerwanie przez około 17 km. I o ile na zachód od Platanias mamy do dyspozycji drogi alternatywne wobec głównej nadmorskiej, to przemierzając wybrzeże w kierunku wschodnim, czyli w stronę Platanias i Agia Marina, to ze względu na ukształtowanie terenu nadmorska droga pełni rolę głównego dojazdu do wszystkich hoteli, jest trasą autobusów, z których tylko sama linia do Koniwari kursuje co pół godziny oraz, co przede wszystkim interesuje wszystkich turystów, jest to główna ulica handlowo-gastronomiczna. Latem przy temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza w cieniu, dostępności basenów oraz bliskości morza, miejsce jest niemal puste. Oczywiście puste w cudzysłowie. Kiedy słońce przestaje niemiłosiernie palić, wtedy plażowicze, chociaż może bardziej powinienem powiedzieć kąpielowicze, są bardziej skłonni do porzucenia swoich sadzawek i zaczynają zapełniać wąskie, czasami bardzo wąskie, chodniczki głównej ulicy. Przy czym owo określenie jest jednocześnie nazwą własną tego odcinka Starej Drogi Krajowej. Najbardziej optymalną porą na sfilmowanie tych malowniczych zakątków wydaje się być godzina 19:20. Jest jeszcze sporo światła, bary i restauracje zaczynają się pomału zapełniać, a ruch na samej ulicy jest jeszcze całkiem znośny. W późno wieczornych godzinach jezdnie obejmą w posiadanie taksówki, a i turyści zrelaksowani bardziej niż zwykle będą bardziej ochoczo przedostawać się z jednej strony ulicy na drugą. Platanias to jedna z najpopularniejszych miejscowości na wybrzeżu Krety. Swoją nazwę zawdzięcza platanom, drzewom, których na naszej drodze nie napotkamy zbyt wiele. Dlaczego? Albowiem miejscowość składa się z dwóch części. Dolnej, nadmorskiej, gdzie koncentruje się życie turystyczne oraz nocne zachodniej Krety. Bary, kluby i tawerny przyciągają turystów, zapewniając rozrywkę do późnych godzin nocnych, oraz górną, historyczną i bardziej kameralną, z malowniczymi widokami na Morze Kreteńskie oraz krętymi uliczkami, gdzie owe platany jeszcze możemy napotkać, a niektóre z nich to całkiem spore wiekowe okazy. W zasadzie umowną granicę pomiędzy Platanias a Agia Marina można poznać tylko po tym, że ciąg sklepów, barów i restauracji ustępuje miejsca kilku bardziej rozległym kompleksom hotelowym, po których wjeżdżamy w następną strefę handlowo-gastronomiczną. Tutaj jednak mamy do czynienia z odrobinę mniej zwartą zabudową, a może tylko tak mi się wydaje. W każdym bądź razie, sąsiadując z bardziej imprezowym Platanias, Agia Marina dorobiła się marki idealnego miejsca na rodzinne wakacje. Z jednej strony oferuje mnóstwo hoteli, restauracji i kawiarni, a z drugiej zachowała nieco spokojniejszy, bardziej rodzinny charakter. Brak tu też wyraźniejszego, jak w Platanias, centrum. Gastronomia i handel rozmieszczone są w mniejszych i większych skupiskach, chyba bardziej na zasadzie, gdzie jest wolne miejsce pomiędzy hotelami i jakąś podstawową infrastrukturą. A o tym, że dostępne miejsce wyciska się jak cytrynkę,
Najlepiej świadczą charakterystyczne kładki dla gości hotelowych, towarzyszące co większym obiektom, lub bardziej powinienem chyba powiedzieć co bardziej rozległym obiektom. I tak pomału dojeżdżamy do Katos Dalos. Tutaj także ciężko się zorientować, kiedy kończy się poprzednia miejscowość, a zaczyna następna. Jedno co pewne to to, że ruch robi się coraz większy, więc albo już jesteśmy zbyt blisko Hani, albo też już pora robi się taka, że będzie coraz bardziej tłoczno na drodze. Albo też jedno i drugie. Najwyższa pora na zawrotkę. Podejrzewam, że przejazd przez Platanias już nie będzie taki płynny jak w kierunku wschodnim. Sprawdźmy to zatem. To jest taki ruch uliczny, który nazwałbym optymalną gęstością na drodze. Nie jest zbyt pusto i co bardziej niecierpliwi nie rozwijają nadmiernych prędkości, a nie jest na tyle gęsto, żeby utykać co chwilę, ani żeby ruch wywoływał u kierowców zwiększoną nerwowość. Wciąż jest jeszcze wystarczająco miejsca, żeby tego uniknąć. Chociaż prawdę mówiąc, klimat śródziemnomorski, albo też raczej bardziej precyzyjnie mówiąc klimat na Krecie, powoduje, że jest tutaj bardzo mało agresji drogowej. Nie chcę kategorycznie stwierdzać, że nie ma jej w ogóle, bo nie spędziłem tutaj wielu miesięcy, ale ogólny poziom stresu ulicznego jest wyczuwalnie niższy niż w Polsce.
Temperatura spadła nieco poniżej 30 stopni Celsjusza i widać już, że turyści są skłonni do przemieszczania się pomiędzy budynkami. Ruch i gwar znacznie wzrośnie dopiero około 21 i chociaż nie jest to najbardziej imprezowy rejon Krety, to część lokali będzie otwarta do 3-4 w nocy, czy też, jak kto woli, nad ranem. Platanias i Agia Marina to miejsca, które idealnie balansują pomiędzy tętniącym życiem a spokojem. Owszem, znajdziemy tu liczne bary, restauracje, sklepy, które wieczorami ożywają, ale nie jest to miejsce o mocno imprezowym charakterze, jak chociażby Malia czy Chersonicos na północno-wschodnim wybrzeżu Krety. Platanias oferuje coś, co nazwałbym bardziej zrównoważoną atmosferą, idealną zarówno dla rodzin, jak i dla tych, którzy szukają rozrywki po prostu w nieco spokojniejszym wydaniu. Dodatkowo, jeśli zatęsknicie za ciszą i spokojem, wystarczy wybrać się albo na przykład zamieszkać kilka kilometrów dalej w stronę Gerani. Gerani to miejscowość, która zachowała swój kameralny, specyficzny wiejski urok, gdzie można zrelaksować się na pustych plażach i poczuć autentyczny klimat Krety. W drugą stronę, niedaleko jest Chania, idealne miejsce na jednodniowy wypad, gdzie spotykają się historia, kultura i piękna architektura. Ta różnorodność sprawia, że rejon Platanias to chyba doskonały wybór dla każdego, kto chce połączyć różne formy wypoczynku. Trochę, nazwijmy to, życia, trochę relaksu, ciszy i wielu możliwości eksplorowania wyspy. No i tak niemal niepostrzeżenie dotarliśmy do Płotków, Platanias. Ja jeszcze muszę dotrzeć przed zmrokiem na wieś, czyli do Gerani, więc dziękuję Wam za obejrzenie tej relacji w całości. Skoro wytrwaliście do końca, to zgaduję, że się Wam podobało, więc kciuczek w górę będzie już tylko zwykłą formalnością. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to bardzo zachęcam. Jak widzicie, po rozmaitych playlistach filmy z roweru mogą przybierać bardzo różną formę. Jeszcze raz dziękuję, żegnam się i do następnego razu.